Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wujek Rybul z panem, no właśnie, z kolegą, ale musimy wymyślić imię dla kolegi. Jeżeli wiecie, jeżeli znacie jakieś fajne imię, to dla kolegi obok proszę wymyślić imię. Komary, te kopruchy żerą normalnie, jakaś masakra. Trzeba się wanilią wysmarować, bo normalnie tak żreją. Normalnie żreją te komary, że aż niemożliwie. Także zapraszam was na filmik. Weźmiemy sobie tylko łyka herbatki. Sobie weźmiemy. Moja herbatka jest tutaj na stole. Cyk. Także zapraszam was na odcinek. Dzisiaj poopowiadamy sobie o płetwach. Zobaczymy, jakie pan X będzie miał pytania odnośnie płetw. Ja tak na początku powiemy sobie krótko, nie będziemy się wgłębiali. Jeżeli będzie was to interesowało i oczywiście pana X. Pan X to taki słuchacz bardziej, bo siedzi i słucha, nie? A jak będzie was interesowało, to oczywiście sobie pogadamy. Tu jesteśmy nad takim fajnym stawkiem, żabki, natura, wszystko, czego człowiek potrzebuje, herbatka jest i co pojeść, porzuć i co na haczyk założyć. Tam z tyłu widzę, że jakiś wędkarz się tam męczy, później zobaczymy, może coś złowił, a u góry temat dzisiejszego filmika, pogadamy sobie o płetwach. Co to są w ogóle te płetwy i po co są rybie płetwy. I zobaczymy, czy ryba umie pływać w bok. A gdzie ma jechać? W bok? Nie, może jechać. Ryba może płynąć w bok. Dobra. Płetwa. Oczywiście to jest tak, może pomyśleć, że gościu gada o płetwach. No ale co to jest ta płetwa? To jest normalnie fałd skórny. Który jest rozpięty na kostnych takich szpikulcach, nie? Na ościach. Dajmy na to, że to jest na ościach i pamiętajcie, że płetwy nie są połączone z kręgosłupem. Jest tylko jedna płetwa ogonowa, która jest połączona z kręgosłupem. Normalnie płetwy rybie nie są połączone z kręgosłupem. Są zaczepione tymi ościami, jakie wyciągacie. Płetwy nieraz jak się odkrawa, to widzicie, że mają takie oście. Te ości to właśnie są takie zaczepy, którymi w mięśniach się trzymają, po prostu w mięśniach nie wypadają. No i też dlatego ryba może wykonywać różnego rodzaju dziwne ruchy tymi płetwami, może pływać do przodu, do tyłu, stop, góra, dół i głową w dół, głową do góry i w bok. Nawet jak się w akwariach nieraz przyjrzycie, to widzicie, jak na przykład ryba sobie opływa coś, co chce zjeść, albo kamienia, chce się tłuc z drugą i tak ładnie sobie bokiem pływają elegancko, to wszystko widać. Ryby posiadają płetwy parzyste, nieparzyste, czyli mają pary płetw albo płetwy pojedyncze. Ogonowa jest pojedynczą, odbytowa jest pojedynczą i płetwa grzbietowa jest pojedynczą i płetwa tłuszczowa, przeważnie u ryb łososiowatych, taka mała z tyłu między ogonową a grzbietową jest taka mała płetewka tłuszczowa. Później mają płetwy piersiowe i płetwy brzuszne i płetwy piersiowe. To oczywiście już widzieliście z autopsji. I teraz powiedzmy sobie, po co są te płetwy, nie? Po co są te płetwy? No panie, wiadomo, panie, że płetwy służą do pływania, tak? No i co te płetwy robią? No dobrze, pan mówi, stabilizują. Tak, stabilizują to, że ryba na przykład, jeżeli byśmy rybie obcięli płetwy, to ta ryba by leżała na boku prawdopodobnie i by tylko mogła wykonywać takie oto ruchy. Co pan mówi, że co? Ryby latają.
ryby latające, właśnie chciałem panu powiedzieć, ryby latające mają, natura wykształciła sobie różnego rodzaju płetwy. Na przykład są płetwy, gdzie są duże płetwy, małe płetwy, albo na przykład płetwy przekształcone w takie nóżki. Niektóre ryby denne mają płetwy przekształcone w takie nóżki i chodzą tak. Żabnice często się spotyka, chodzą sobie po dnie, nie pływają, tylko nieraz tak podskakują sobie i tam sobie żerują. Jest taka fajna ryba, która porusza się, ma te płetwy piersiowe i płetwę ogonową tak zbudowaną, że po prostu to są tak jak taki, tak wygląda jakby na takim trójnogu i ona po prostu nie pływa, tylko porusza się tak jakby na tym trójnogu. Nie widział pan takiej ryby? No to ja panu pokażę tu u góry, tu u góry będzie taka ryba. A co z rybami o rzekach w szybkim nurcie? No, panie X, no, w szybkim nurcie takie małe rybki, które nie mają siły się utrzymać, wykształciły sobie z płetw piersiowych takie małe przystawki. Takie małe przystawki i potrafią przystać się do dna, do kamienia, gdzieś, żeby po prostu prąd ich nie oderwał, nie wyrwał, nie przeniósł gdzieś, gdzie nie potrzeba. No, pielęgnice też posiadają, tak, ma pan rację, panie. Pielęgnice też posiadają płetwy. Mówimy teraz o takich, do czego te płetwy, no, jak one są, jak się one pozmieniały w ramach ewolucji, do czego płetwy mogą być łączone. Na przykład u węgorza możemy zobaczyć, że nie ma osobnych płetw. U suma jest taka jedna mała płetewka u góry, nie wiem, czy ktoś widział suma. Także sum też ma płetwę grzbietową, taką małą, widać. Węgorze mają połączone płetwy, inne ryby też mają połączone. Zależy w warunkach, w jakich występują. Niektóre płetwy po prostu ogonowe. Kształt płetwy na przykład ogonowej to też zależy od tego, w jakich warunkach środowiskowych ryba przebywa, tak? Na przykład ryby, takie sprinterzy, to mają te płetwy ogonowe takie wcięte. Zobaczcie u tuńczyków, jak ładnie wyglądają takie płetwy, co pozwala im po prostu szybko pływać i takiego speeda im dawać, nie? Na przykład u ryb spokojnego żeru, tak jak lin czy karp, są mocne ryby, to są wędkarsko mocne ryby, fajnie, ładnie wyglądają, ale te płetwy są takie zaokrąglone i ten szyn ogonowy też jest dosyć taki mocny. No i niektóre na przykład ryby, płetwy zostały przekształcone do warunków, w jakich one sobie żyją, na przykład takie manty. Patrzycie na taką mantę i nie widzicie, żeby była jakoś specjalnie zróżnicowana, ale płetwy naokoło to są płetwy piersiowe i tutaj ma taki naganiacz do planktonu i to też jest przekształcone, to są przekształcone płetwy, żeby tutaj sobie robić taki tunel, gdzie większość tego planktonu może swobodnie przepuszczać sobie przez swoją paszczę i odcedzać plankton od wody. Co wam jeszcze mogę powiedzieć na temat tych płetw? Albo co byście jeszcze chcieli wiedzieć? No wiadomo, że rekiny to typowa taka rekinia płetwa z tyłu mówię. U góry dun 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 dun. Niektóre ryby po prostu przekształciły sobie płetwy też w kolce jadowe. Niektóre ryby, na przykład tak jak pielęgnice, wykorzystują płetwy, a nawet nie tylko pielęgnice, bo nawet sandacz, który siedzi na gniazdach i pilnuje tych swoich, to nie swoich, tylko bo to samiec, pamiętajcie, samiec siedzi na gniazdach. No tak, panie, tak. Samiec siedzi na gniaździe. Samica składa, samiec zapładnia i zostaje na gnieździe i pilnuje. No i jak on sobie tam siedzi, to on tymi płetwami jeszcze dodatkowo, tak jak pielęgnice, dodatkowo on tymi płetwami wachluje, gdzie na przykład dostarcza więcej tlenu, usuwa
te przemiany, te środki przemiany materii, chciałem powiedzieć. No wiecie, jak to się nazywa, szybko nie mogę znaleźć słowa. I dzięki temu ikra lepiej się rozwija. Tak samo jest u ryb pielęgnicowatych, jak złożą gdzieś tam ikrę, gdzieś tam na skale, na kamieniu, to też sobie stoją i wachlują tymi płetwami po to, żeby właśnie dostarczyć więcej tlenu, żeby ta ikra jakieś grzyby się nie dostały. Też czyszczą pyszczkami. Bardzo często można w akwarium zauważyć, jak ryby, jak rodzice na przykład, którzy zajmują się ikrą, czyszczą tą ikrę, ale to o tym sobie powiemy kiedy indziej. Możecie sobie wrzucić, na przykład widzicie, że żaglica, marliny, jakie mają na przykład płetwy grzbietowe, te płetwy grzbietowe pomagają też im w osiąganiu stabilności przy bardzo szybkim pływaniu, tak? Ryba, która jest przy dnie, żeruje przy dnie, nie potrzebuje płetw takich samych, do ryby, która żeruje przy powierzchni bądź w toni, dlatego natura uwarunkowała je różnymi po prostu rodzajami tych płetw, no nie? Co wam jeszcze ciekawego można by było powiedzieć? To już wam mówiłem. Płetwy służą też do odstraszania przeciwnika, na przykład tak kolory płetw, albo na przykład do przywoływania samic, na przykład płetwy u takich bojowników. Zobaczcie, jakie płetwy mają bojownicy. Bojownicy jakie mają płetwy. Jak kaczka takie petły jak kaczka mają, nie? Takich dwóch łebków siedziało. Byłem kiedyś na rybach i takich dwóch łebków siedziało za mną, takie chłopaczki i jeden do drugiego mówi: ty, a wiesz, a widziałeś, że ryba ma petły? Nie? Jeden do drugiego, takie petły to mój dziadek ma. Tak chłopaki sobie opowiadywali. Ja tam sobie siedziałem i tylko się chichotałem, co oni tam wymyślają. Takich historyjek, co oni powiedzieli, to opowiem wam więcej, ale to w innych odcinkach. Na przykład karasie weloniaste albo karpie weloniaste, jak to ładnie w akwarium, jak to wszystko ładnie w akwarium wygląda. Niektóre płetwy upodobniają rybę do warunków, w jakich występują, na przykład upodobniają ją do trawy, kolorem i kształtem i ruchem płetw. Ruchem płetw mogą również ostrzegać przeciwnika: uważaj, bo ci zaraz chlasnę, nie? Albo mają takie czarne plamki na pętlie, dajmy na to, i teraz podpływa jakiś drapieżnik, bo są takie drapieżniki, które jak najlepiej jest obezwładnić przeciwnika w świecie ryb, nie? Zaatakować oko, wtedy jak oko wykolesz, to przeciwnik nie ma szans i możesz pokonać przeciwnika większego od siebie. No to w takim razie niektóre ryby wykształciły sobie takie, wiecie, jak to są płetwy, to na środku mają tutaj takie czarne plamki, nie? I teraz jak się zbliża jakiś przeciwnik, to one robią tak, żeby zdezorientować przeciwnika tymi plamkami. Oczywiście takie plamki też występują przy ogonie i to one też spełniają taką podobno takie zadanie: zdezorientować przeciwnika, żeby nie dziabnął prosto w oko, albo dajmy na to, żeby nie dziabnął w oko, które nam jest jej potrzebne do patrzenia. Co to jeszcze możemy powiedzieć? No to mówiłem, niektóre mają przekształcone w kolce jadowe, zależnie gdzie te ryby występują, tak te płetwy wyglądają. Tutaj wrzucę wam takie zdjęcia tych takich nietypowych ryb, co może nie... Znowu mnie dziabnął. Komarów tu, panie, co na komary? Wanilia nie pomaga, coś by trzeba było się na komary się psiknąć, by się trzeba było. Łyka herbatki. Pan nie pije herbatki? Panie X?
No, także filmiki będą miały taką formę, będą miały taką formę, na przykład, a jeszcze wam powiem, ryby drapieżne, na przykład okonie, to sami wiecie, że mają płetwy, mają takie dosyć twarde, ostro zakończone. Niektóre na przykład sumiki mają przy płetwach też takie ostro zakończone, takie sumiki karłowate. Nie wiem, czy wiecie, ile razy mogliście się takim sumikiem, nie wiem, byczki na to mówią, czy jakoś tak, ile takim razy się sumikiem można było pokłuć, zakłuć, ukłuć. Także rozpiętość płetw to też zależy od warunków, w jakich ta ryba przebywa, tak? Także myślę, że troszkę wam o tych płetwach powiedziałem. Jakbyście bardziej więcej chcieli coś dowiedzieć się o takim płetwach, to o płetwalach albo cokolwiek piszcie w komentarzach. Oczywiście z panem X-em wymyślcie jakieś imię dla pana X-a. Także, no jeszcze wam powiem o rybach głębinowych, które też nie potrzebują płetw do pływania. To wytworzyły sobie specjalne takie różnego rodzaju wabiki. Płetwy się przekształciły w różnego rodzaju wabiki, w których są bakterie luminescencyjne, które w ciemnościach potrafią świecić i ten wabik wabi rybę i wabi ofiarę. Często się zdarza, że po prostu samiec jest przyrośnięty do samicy, nawet mają wspólny żołądek, ale to są już takie ciekawostki na inny filmik. Jeżeli macie jakieś pytania na temat płetw, albo wiecie coś więcej, to jest po prostu pogadanka taka o płetwach ryby, nie? Co by było, gdyby ryba nie miała płetw? Żeby ryba nie miała płetw, to by po prostu nie potrafiła pływać, tak? No, także zapraszam was do komentarzy, lajkujcie, subskrybujcie i mówcie, czy taka forma jest lepsza. My tutaj z panem X-em będziemy ulepszali formę, ulepszali formę komunikacji z wami. Także pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Zapraszam was na filmiki, które już były i na filmiki, które niedługo się pokażą. Trzymajcie się ciepło. Hej, pozdrówki. Cześć.